Hej, systemy, witam was za ten Night 7. W kolejnym odcinku z Mario Forever Lunar New Year 2022. No dobrze, pora na świat szósty, ponieważ gramy wersję 2.0, która wyszła niedawno. Leśny zagrajnik, tam to przetłumaczył. Aczkolwiek zagrajnik chyba domyślnie z leśnych, tak czy inaczej mamy tutaj dziękuję bardzo, Bypi. Wygląda jak przekleństwo, ale wątpię, żeby to było przekleństwo. Więc być może po prostu autor dziękuję jakiejś osobie i zasłonił nick, żeby nie było wiadomo, o kogo dokładnie chodzi. No z wersją 2.0 były małe problemy. Pamiętam, że jak tylko wyszła, pobrałem i nie działała. Był błąd, że ta aplikacja nie zadziała na twoim komputerze. Skontaktuj się z twórcą oprogramowania, aby uzyskać dostęp. Nie tylko ja miałem bodajże ten błąd. Coś było ogólnie nie tak. A jak już zostało to naprawione, to nagle mój antywirus wykrył to jako wirus z jakiegoś powodu. I musiałem też dodawać to do wyjątków. No tutaj nie mówię, że Jose chce nam zainfekować komputery czy coś. Po prostu, no mi tak antywirus wykrył. Ja wierzę, że on nie zawirusował nam sprzętów. Z Mario Forever chyba nigdy nie miałem w sumie tak, żeby mi antywirus tak wykrył jako wirusa, nie jestem pewien. Na pewno z SMX 1.4.5 coś takiego miałem tylko. O, może będziemy mogli użyć tego Billa. Świetnie. Fajne pajączki, muszę przyznać. Wyglądają jak z jakiegoś Donkey Kong Country. Przynajmniej graficznie mi tak wyglądają. Okej. Jest was tu trochę na pewno. Oczywiście, no, fioletowa woda, fioletowe kule ognia uśmiecą nas natychmiast, także uważamy. No, fioletowa woda to nie jest taki problem, bo jak tylko stoimy na lądzie, to nic nam nie może zrobić, żeby tylko do niej nie wpaść. Gorzej z osinkami, które strzelają tymi wszystkimi kulami ognia w różny sposób. No i to byłoby na tyle, jeśli chodzi o pierwszy poziom. Zdecydowanie łatwy nie był, ale też nic takiego niemożliwego. Myślę, że dobry jako pierwszy etap. Kolejny będzie etap dwóch autorów, Jose LPK i Karola Pika. Etap powietrzny. Najpierw będziemy musieli obejrzeć animację, jak Mario tam wchodzi. Świetnie. I mamy paragumby. No oczywiście może się zdarzyć, że przenikniemy przez takiego paragumby od góry i otrzymamy obrażenia, mimo że na niego skoczyliśmy. I wtedy spadamy w przepaść i giniemy. No na szczęście rzadko się to zdarza, ale no niestety może się zdarzyć. Tutaj uważamy, ponieważ jest tu roślinka, żeby tak to rozplanować, żeby odbić się wysoko od tamtego trzeciego paragumby. Niestety możemy za pierwszym razem tego nie wiedzieć i po prostu się losowo od nich odbić. I może się to trochę źle skończyć. O, może weźmy ze sobą te wszystkie bile, może się przydadzą nam do czegoś, co? A. Te chmurki o dziwo nie spadają, mimo że tak wyglądają. Trochę jestem zbyt nieufny może. Poczekajmy tu może. O. Znowu odbijanie się, paragumb. No obstawiam, że mają mniejszy hitbox niż parakupy, dlatego pewnie trochę trudniej się odbić od nich. Ale to tylko obstawiam, wolę nie sprawdzać. No, zostawmy sobie na później tego kwiatka, co? O, coś mnie tutaj zablokowało. A, chciałem wysnajpić osinka, ale się nie udało, no trudno. Bodajże byłby łatwy one-up. Tak. A, mamy bardzo dużo czasu, żeby go zdobyć, bo się tu już odbija od murka, także myślę, że nie ma większego problemu. No może nam uciec, nie mówię, że nie, ale jeżeli tylko nie zwlekamy za bardzo, to powinniśmy na luzie go złapać. Okej, tu coś wygląda, jakby można było przejść, ale niestety nie. O, prawie zabity przez Starmana, nieprawdaż? Tak. Jesteśmy w stanie zdobyć tu jakiegoś one-upa? Jesteśmy w stanie, nieźle. Tylko, że jest złapanie samego Starmana, bo wpada na nas, jak próbujemy po prostu przeskoczyć na przepaściu. Ale dobra. Drugi etap za nami. Trzeci należy do playera. O, tak dziwne. Na ogół autoscroll rozpoczynamy stojąc po prostu. Z kolei tutaj, jak widać, nieco inna zasada, spadamy z nieba. Nie wiem, czy to jest z jakiegoś powodu dane, czy tak po prostu
co sobie dał. Musimy uważać, bo mamy takie dziury w czołgach. Okej. Jak widać mamy czerwonych wrogów, którzy strzelają potrójnie. Zarówno bile, jak i te armatki. No szczególnie myślę, bile są groźne, bo strzelają tak super szybko. Także musimy oglądać, gdzie one są. O, nie spodziewałem się, że jeszcze tu wystrzelą, ale no niestety wystrzeliły. Okej. No jest parę sposobów na sprowokowanie tych trąbów, żeby je pokonać w dobry sposób. To był jeden z nich, myślę. Sprowokować oba naraz prawie. I wtedy... O, Fire Tower zdecydowanie się przyda. Tylko, że po niego nie wrócę, no tak. No nic. Idziemy po prostu dalej. A może poczekajmy tu na krawędzi. Nie powinno mnie tu trafić. Chociaż w sumie przejdę już może, bo... Za chwilę się okaże, że z taką kamerą, no to... Nie będę miał jak ominąć te wszystkie autodiski. No coś takiego myślę. Okej. Niestety szary spajnik, już wolałem przeskoczyć niż stać między wszystkimi pompami. Oczywiście te szare armaty dalej strzelają tylko raz. Ale wciąż, jeżeli nas to trafi, to będzie nieciekawie. No właśnie. Tu zakładam, że musisz buraczki mieć. Być może w tamtym bloczku były buraczki. Ała, gdzie ja patrzę, ale no niestety. Nie? Tu chyba... Tak, są brosy. Może się uda któregoś pokonać. Udało się pokonać, ale mam wrażenie, że to nie jest jeszcze koniec. O! Dobra, nieważne. Ta skorupa wiedziała idealnie, kiedy się odbić od czegokolwiek, co tam było dalej. Tylko nie wiem, czy teraz się nie odbije we mnie. Tak, znowu tu jest. Jejku. No dzięki, byłaś użyteczna. Nie mówię, że nie, ale już nie potrzebuję cię więcej sobie. Ała. To chyba jeszcze nie jest koniec, co? Poczekajmy może, aż te bile znikną z pola naszego, tak, żeby już nie strzelały więcej. Dobra. Nie bawimy się w nic, tylko po prostu idziemy może do końca. No i to byłoby na tyle. Nie były to najtrudniejsze czołgi, w jakie grałem, ale no stanowiły wyzwanie, ani słowa. No i ostatni poziom, The Shark Mastera. No, pamiętam, to był najtrudniejszy etap tego właśnie świata. Mamy grindery Super Mario Worlda. Niestety w tamtej grze mieliśmy spin jumpy pozwalające nam się odbijać, tu ich nie mamy. Także będziemy musieli trochę bardziej pogłówkować. Mamy takie roboty, jak na nie staniemy, to wybuchają po kilku sekundach. Chyba sam wybuch nas nie ranił, nie jestem pewien, ale jeżeli kula ognia nas trafi, no to już wiadomo, obywamy tak jak zawsze. Czasami jak widać będziemy musieli użyć tych robotów, ponieważ ich wybuch niszczy big bloki. Tu na pewno mamy one-upa. Także spoko. Generalnie jest to trudny poziom, ale one-upy są do zdobycia na spokojnie, więc nie ma większego problemu. Oczywiście one-up nie jest na samym początku etapu, ale jest dosyć blisko, bym powiedział. Parę pił do ominięcia i mamy one-up. Muszę w ogóle pochwalić wygląd tego poziomu, wygląda bardzo ładnie to wszystko. Szczególnie jak widać te belki właśnie przed graczem. Świetnie to wygląda, naprawdę. Jedyne co mi się przyczepił to aż za dobrze i czasami możemy nie zauważyć jakiegoś przeciwnika na przykład. Znaczy z przeciwnikami może przesadziłem. Główny problem jest taki, że czasami jest sufit i możemy nie dostrzec tego sufitu. Ponieważ wszystko jest takie brązowawe. Aczkolwiek jeżeli tylko będziemy uważać na to, co robimy, to powinno być gładko raczej.
to ja może zaraz wejdę do rury, żeby nie było, że wychodzę z niej i dostaję kulą ognia. No i to bym powiedział jest najtrudniejszy moment w całym etapie. Mamy tu jak widać przejść. A, coś takiego. A, no wolałem otrzymać obrażenia, bo bez otrzymania obrażeń to jest według mnie strasznie trudne. Musimy jakoś się idealnie wcisnąć. Tutaj niestety za bardzo się pośpieszyłem. A można to było na spokojnie zrobić bez otrzymania obrażeń. Ale dobra. O nie, zaraz wracam. Okej. Ale mi przejechało po palcach, ale dobra, udało się jakoś. Mamy checkpoint. Super. Nie pamiętam, czy był tu jakiś one-up, czy... Jestem prawie pewien, że gdzieś tu był one-up, ale nie wiem gdzie. Oczywiście, że we mnie to strzela. Chyba nad tym był nawet. Tak, tu jest one-up. Super. Ale tu analogicznie nie ma niestety nic. Szkoda. Okay. Znowu się bawimy z tymi robotami. Nie wiem, czy da się zablokować sobie drogę, ale chyba się nie da, no bo i tak musimy jakoś wybić te roboty stamtąd. No jest tutaj zdecydowanie niebezpiecznie. Nie wiem, co to ma być. Tartak? Zakład stolarski? No ale jest tu trochę tatałaństwa. Dobra. Może podejdźmy, żeby Rosinka... Oczywiście, że przypomniała sobie, żeby wyjść. Dobra, przynajmniej nie we mnie strzeliła. Tutaj Fireflower. Dobra, super. Pił nie pokonam, ale Gumby i Rosinkę już jak najbardziej. To na pewno ułatwi trochę sprawę. Okej. Sobie pora wybić drogę. No niestety tutaj ciężko bez otrzymania obrażeń by było. O! Myślałem, że mnie tu już trafi, więc sobie podskoczyłem, ale o dziwo mnie nie trafiło. Bardzo miło. No muszę przyznać, że jestem pod wrażeniem tego etapu. Naprawdę świetny poziom. Grafika, level design. Wszystko jest tu super. Nie jestem pewien, czy nie widzę pierwszy raz Mario Forever takiego tła właśnie, jak te zwisające łańcuchy czy kolumny. Bodajże możemy najpierw podejść tu. O, i sobie wybić drogę. Uciekamy! Dobra. Świetnie, no i pora na Bowsera, co? No mamy trochę czasu, nie jakoś strasznie dużo, ale czy wystarczy, nie wiem. I mi się też podoba, że las jest tak w tle. Za oknem, to też jest bardzo fajne. Ja już pamiętam, co robił, miała taki zakręcony. Dokładnie. Taki pojedynczy zakręcony atak, myślę, to nie jest problem, ale... Jak zacznie strzelać kilkoma naraz, to już gorzej. O właśnie, jak teraz. Przepraszam, nie strzela kilkoma naraz, tylko strzela jednym dużym. No i wciąż jest to złe, myślę, bo... Jako, że duży, to ciężej uniknąć. O, dobra. Chyba się opłacało kucnąć tutaj. Nie raszujmy. W sumie czas mi się raczej nie skończy tutaj. Udało się. Ale śmieszna liczba się zrobiła. Dobra. Chyba muzyka po zakończeniu świata jest taka sama jak w poprzednich światach. No i zobaczmy, cóż to za animację dostajemy. Oj, oj, oj. Rozpadnie się? Fajna animacja, ale z drugiej strony taki piękny tartak. Być może dałoby się wykorzystać go dla Toadów. Nie wiem, no dla dobra jakiegoś ogółu, a nie na zasadzie dla złych planów Bowsera, no ale no niestety. Tartak został zniszczony, no i cóż poradzić.
postawią nowy. Świat 6 ukończony. Bardzo przyjemny świat, muszę przyznać. Wszystkie poziomy w porządku. Szczególnie ostatni etap, naprawdę świetny. Ale cała reszta oczywiście jak najbardziej też super. Ogólnie też z tego co wiem, jak pobierzemy sobie właśnie Luna New Year 2022 wersję 2.0, to mamy od razu zapis ze światem 6, bo bodajże Jose coś źle ustawił i jakby tak nie dał zapisu, to byśmy znowu musieli przejść świat 5, bo by nie był odblokowany wtedy świat 6, więc już jest domyślnie odblokowany. Myślę, że nie ma problemu. Jeżeli ktoś na przykład gra od początku, chce grać od świata 0, to sobie po prostu wybiera świat 0, ma tam normalnie wybór, który świat chce zagrać, więc to nie jest, myślę, większy problem. Będzie kolejny świat, 7. Opuszczona plaża. Mi nie wygląda na taką opuszczoną. Okej. Cóż, to byłoby na tyle w takim razie w tym odcinku. Pora na pakiet pozdrowień. Pozdrawiam te osoby: Pola Kurczaba, Wojta Zadosła Domagała, Daypay22, Nue Wi-Fi, Person, Link to Plain Games, Ink Mayo The Hedgehog, Pancake PS, Nesson Ink, Stream Piszczak, Bez Nazwy, Żubotny i Pomidor, CrossGaming.pl, Piotr Haduch, Junior Game YouTube, Nichoa, XGame, Skamatyczny Nazistam, Kupszyl, Makierko 12, Klask 11, Bartek ADMX, Blaki Batcher Fire, Player Yoshi 14, 26, Szymeczek PM, Klagier Zdano, Demus Mr. Jalapeno, Tomek 8989, Banek Zany 06, Filip Bus, Łódź, Mario Forever, Toksyczny Baka, Kato Adrezyś, Mastercard Coloryfer, Mario Hasia, Fox, Sosializmik 11, Też XD, Walker 678, Filip Polska, Iwsiek, Bandax, Minecraft, BWM, Kenzo. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam was bardzo gorąco. Trzymajcie się, cześć!